Demon Zozo rzekomo zaatakował już setki ludzi poprzez tabliczkę Ouija, ale czy jest to demoniczna siła z czeluści piekieł, czy jest ona tylko wytworem naszej wyobraźni? Kim jest demon, który rzekomo przechodzi przez tabliczki Ouija, aby nękać i dręczyć osoby, które bawią się tą złowieszczą planszą? Tego dowiecie się, oglądając dzisiejszy odcinek, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Nazwa Zozo po raz pierwszy pojawiła się ponad 200 lat temu, jednak demon ten ma wiele różnych imion: Zaza, Mama, Zoso, Oz, Za, Zo i Abakus. Niektórzy spekulują też, że Zozo pochodzi od mezopotamskiego boga Pazuzu, który uważany był za złego demona świata podziemi, króla złych wiatrów. Pazuzu był oskarżany o sprowadzanie sezonowych susz, plag szarańczy oraz głodu. Jego postać pojawia się w źródłach pisanych i rysunkowych już w VII wieku przed naszą erą. Najstarsza historia Zozo pochodzi z książki Jacquesa Collin de Plancy z 1816 roku pod tytułem Dictionnaire Infernal. De Plancy opowiada tam historię młodej dziewczyny z wioski Taily, która twierdziła, że jest opętana przez 3 demony: Mimi, Capulet i właśnie Zozo. Od tego czasu mówi się, że plansza Ouija jest dla Zozo idealnym narzędziem do tego, aby dotrzeć do naszej ziemskiej rzeczywistości. Dziewczyna opowiadała, że jej ruchy były wywołane przez demony, które ją opętały. Cała ta sprawa wywołała tyle zamieszania, że postanowiono wezwać księdza, aby odprawił egzorcyzm. Mówiono, że kiedy demon Zozo opuścił jej ciało, pękły szyby w oknach. Wszyscy ci, którzy mieli styczność z Zozo, mają takie same doświadczenia. Z początku Zozo wydaje się przyjazny, nawiązuje kontakt i udaje bliską osobę, zwykle taką, którą chciało się przywołać, czyli na przykład martwego członka rodziny czy nieżyjącego już przyjaciela. Jednak z upływem kolejnych minut staje się coraz bardziej złowrogi i złośliwy, a rozmowy z nim często kończą się wulgaryzmami i groźbami w stronę przywołujących go osób, kiedy ofiara już zda sobie w końcu sprawę z tego, że nie jest to wcale przyjazny byt, z reguły jest już za późno. Zwykle od tego momentu Zozo rozpoczyna swoją piekielną grę, pojawia się pod postacią czarnego, cienistego bytu, porusza przedmiotami i zaczyna manipulować emocjami wszystkich obecnych graczy. Powoduje problemy psychiczne i zdrowotne, a osobę, która go przywołała, doprowadza do szaleństwa. Według zeznań demon ten nawet całkowicie opętuje ludzi oraz doprowadza ich do samobójstwa. 24 marca 2009 roku Darren Evans opowiedział światu o swoim przerażającym doświadczeniu z udziałem demona Zozo. Co ciekawe, setki ludzi stwierdziło, że przydarzyło im się to samo. Swoją historię przedstawił na forum internetowym dla fanów tematyki paranormalnej i prawdziwych opowieści o duchach. Podczas pierwszego spotkania z demonem plansza Ouija, której używał, zaczęła się gwałtownie przemieszczać od litery Z do O i z powrotem, tworząc wyraz Zozo. Mężczyzna dowiedział się wtedy, że Zozo przybył po to, aby zabrać jego rodzinę do raju. Kiedy Evans zapytał, gdzie jest raj, w odpowiedzi wskaźnik zaczął poruszać się, ukazując słowo hell, czyli piekło. Zaraz po otrzymaniu tej złowieszczej wiadomości, Evans wpadł do łazienki, gdzie jego dziewczyna kąpała ich córkę. Mężczyzna chciał się upewnić, że wszystko z nimi w porządku, jednak okazało się, że jego dziewczyna zniknęła. Wanna była przepełniona wylewającą się wodą, w której tonęła jego córka. Dziecko na szczęście udało się uratować, ale nie był to jedyny raz, kiedy mężczyzna doświadczył obecności tego demona.
W jego domu zaczęło dochodzić do bardzo przerażających rzeczy, takich jak migotanie światła czy poruszające się przedmioty. Ale nie to było najgorsze. Jak twierdził sam poszkodowany, doszło nawet do fizycznego ataku demona, który pozostawił po sobie zadrapania i siniaki. Poza tym Zozo był sprawcą wszelkich nieszczęść, jakie zesłał na jego rodzinę. Pewnego dnia córka Evansa doznała groźnego upadku, a u niego samego ni stąd ni zowąd pojawiła się tajemnicza choroba układu oddechowego, wymagająca długiej hospitalizacji. Mnóstwo ludzi w odpowiedzi na jego post opisało własne przeżycia z owym demonem. Historia ta zyskała taką popularność, że w 2012 roku został wydany film pod tytułem I Am Zozo, a Evans pojawił się w popularnym serialu Ghost Adventures, próbując skontaktować się z Zozo. Wszystkie historie dotyczące spotkania z demonem Zozo brzmią podobnie. Z demonem można się porozumieć przy pomocy tradycyjnej tablicy Ouija, aplikacji dla urządzeń mobilnych, a nawet prowizorycznej planszy Ouija stworzonej na zwykłej kartce papieru. Większość zwolenników zjawisk paranormalnych nie zaleca korzystania z tablicy Ouija. Ich zdaniem może to stwarzać spore zagrożenie. Okazuje się bowiem, że tablica może umożliwiać kontakt z duchami w sposób zupełnie niekontrolowany. Dość często za pomocą tablicy próbują z nami nawiązać kontakt zagubione istoty bytujące w światach niskiego astralu. Są one zdezorientowane i znalazły się tam z powodu nagłej śmierci, o czym nie mają pojęcia. Zdarza się, że gdy korzystamy z tablicy Ouija, wiele duchów może jednocześnie próbować nawiązać z nami kontakt. Nie mamy nad tym jakiejkolwiek kontroli, jednak największe zagrożenie pojawia się wówczas, gdy prosimy o dowód ich istnienia. Robiąc to, zapraszamy do siebie ducha. Może on nas wówczas mocno dręczyć i nie chcieć się już od nas odczepić. Bez względu na to, czy wierzycie w demony, czy też nie, rzeczywistość jest naprawdę przerażająca, bowiem okazuje się, że w obu przypadkach demony są prawdziwe. Czy są one wytworem naszych umysłów, czy pochodzą z tajemniczego świata niewidzialnych bytów, to już jest temat do dyskusji. Trudno powiedzieć, co jest straszniejsze. Pomysł, że istnieją nienawistne istoty, które mogą nam zaszkodzić, czy pomysł, że demony istnieją w naszej podświadomości, przekonując nas, że to, czego się najbardziej obawiamy, jest prawdziwe.